Są podróże, które pamięta się przez miejsca i są takie, które pamięta się przez ludzi. Ale czy lepiej ruszać w świat samemu, czy z ekipą? Każda z tych opcji daje zupełnie inne doświadczenie. Dzisiaj opowiem, jak ja to widzę, bez udawania, co daje podróżowanie solo, co zmienia wyjazd z kumplami i dlaczego obie formy mają swoje plusy i minusy. Zaczynamy. Cześć, chciałem dzisiaj poruszyć temat podróży samotnych, porównując je do podróży z chłopakami w grupie. Więc jak wiecie, oglądając moje filmy, ja ogólnie podróże samotne uwielbiam. Jest to najlepszy sposób moim zdaniem, najlepszy sposób na podróżowanie. Podróżowanie w grupie ma swoje plusy i minusy. Tak samo podróżowanie samotnie ma również swoje plusy i minusy. Ja co roku jadę sam na kilka dni. Zawsze staram się minimum raz pojechać, ponieważ bardzo mi to pomaga, ale też co roku jeździmy z chłopakami, zresztą jak widzieliście pewnie na moim kanale, na różne wyjazdy, w 4, w 5 osób, w 3 osoby, raz byliśmy we 2, to zależy. I powiem Wam tak, że lubię to i to. Jeśli chodzi o podróżowanie w grupie, plusy są tego takie, że po prostu, jeżeli macie zgraną paczkę, to podczas jazdy gadacie sobie przez interkomy, opowiadacie sobie głupoty, śmiejecie się, zatrzymujecie się gdzieś na jakimś punkcie widokowym, więc można sobie pogadać, porobić fotki, jakieś filmiki. Wieczorem zatrzymujecie się w jakiejś restauracji po całym dniu jazdy, 10 godzin w upale, bierzecie zimne piwko, można sobie wtedy poopowiadać różne głupoty, pośmiać się, powspominać, co było przez cały dzień, także to jest fajne. To jest naprawdę fajne, jeżeli jesteście zgraną paczką. Minus jest tego taki, że każdy z nas jest inny i musimy iść na pewne kompromisy. Jeden lubi sobie rano posiedzieć, pobawić się telefonem, nie wiem, zjeść śniadanie o 10, wyjeżdżać o 11. Inny lubi wstać, tak jak ja na przykład, ja lubię sobie wcześniej wstać. Wiecie, cak, 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 poubierać się, pospakować się wszystko i ruszyć w drogę. Jeszcze ktoś inny chrapie. Jeszcze ktoś inny lubi sobie, nie wiem, coś tam wypić wieczorem. Ktoś tam inny znów nie lubi na przykład spać pod namiotami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jadąc na taki wyjazd musicie mieć paczkę w miarę zgraną. Trzeba iść na pewne kompromisy i akceptować wady, według Was, wady tego innego osobnika, który jedzie z Wami. Także to są te minusy. Jeżeli jadę sam, robię co chcę i to mi się podoba najbardziej. Robię co chcę, jadę gdzie chcę. Jadę tempem takim, jak ja chcę. Zatrzymuję się w restauracji, jeżeli mam ochotę. Jeżeli nie mam ochoty, to się zatrzymuję gdzieś na poboczu, robię sobie kawę, jem, nie wiem, bułkę z kabanosem, tak jak ja to lubię najbardziej. I mam głowę tak jakby wyłączoną całkowicie. Ja jadę sam na kilka dni, wyłączam sobie wszystko, nie włączam nawet radia i jadę sobie sam. Jadę sobie sam, wyjeżdżam wcześnie rano i na spokojnie. Lubię sobie zjechać oczywiście z asfaltu, czego na przykład ktoś może nie lubić, albo nie ma motocykla przystosowanego do tego. Więc dla mnie taka podróż samemu to jest najlepszy sposób na odstresowanie się od dnia codziennego, od sytuacji, które mamy na co dzień. Uwielbiam takie podróżowanie. Minusy podróżowania samemu są takie, że na przykład wieczorem, dla mnie to nie jest duży minus, ale podejrzewam, że dla niektórych z Was pewnie tak, że wieczorem jesteście sami, gdzieś tam na jakimś noclegu. Dla mnie jest to ok, bo ja sobie wtedy na spokojnie przeglądnę tam jakieś fotki, zdjęcia. Zresztą nagrywam na YouTube od roku czasu, więc zgrywam sobie filmy i tak dalej. Zadzwonię do żony, do dzieci, porozmawiam sobie z rodziną, ale jestem sam i bardzo to lubię. Odpoczywam wtedy psychicznie bardzo. Ale największym minusem dla mnie takiego podróżowania, czego się trochę obawiam, znaczy może nie obawiam, bo jakbym się obawiał, to bym nie jeździł, tak? To jest to, że jak gdzieś jestem daleko od drogi, nie ma zasięgu, nie ma internetu i jakbym wtedy gdzieś, powiedzmy, wyrżnął, przewrócił się, przytrzasłoby mi nogę gdzieś, nie mógłbym się wydostać spod motocykla, nie wiem, złamał nogę, złamał rękę, utopił motocykl gdzieś w jakimś bajorze, bo często tak zjeżdżam właśnie z asfaltu, jeżdżę sobie jakimiś trasami TED. Motor waży 220 kg plus załadunek, no to pewnie jest 300 kg. I to jest problem. Wtedy jakbym gdzieś nie miał zasięgu internetu, żeby nie było jak wezwać pomocy, no to jest jedyny minus, który taki jest, powiedzmy,
którym obawiam się jadąc gdzieś w dalekie trasy, bo planuję sobie jechać gdzieś w bardzo dalekie trasy i tylko przez to mam takie troszeczkę delikatne obawy. Chociaż jak dotychczas na szczęście nie miałem takich przygód. Więc to jest jedyna rzecz, którą mógłbym wymienić jako minus. Gdyby coś się stało i nie można by było wezwać pomocy, nie byłoby internetu, no to wtedy jest problem. Nie ma jak motocykla podnieść. Gdyby się motocykl zepsuł na przykład, no to trzeba byłoby iść tam gdzieś, nie wiem, ileś kilometrów gdzieś, żeby wezwać pomoc. Także to jest jedyny minus podróży samemu. Ale poza tym dużo bardziej lubię tak. Jadąc w grupie, my mamy grupę raczej zgraną i w miarę się dogadujemy. Wiadomo, każdy ma swoje tam jakieś różne, ale ogólnie jest spoko. Nie rozumiem tylko jednego, jak niektórzy z Was, bardzo dużo takich widzę wpisów, że ktoś tam pisze, że jadę gdzieś tam do Rumunii i szukam jakiegoś kompana do podróży. Szczerze powiem, ja tego kompletnie nie rozumiem, bo ja sobie tego nie wyobrażam. Ja sobie nie wyobrażam, żebym napisał do kogoś i ktoś mi tam gdzieś obcy nagle podjechał. Przecież ktoś może podjechać, nie wiem, innym motocyklem, ktoś może podjechać, który jeździ bardzo wolno, drugi jeździ bardzo szybko, jeden lubi jeździć cały dzień od 7 rano do 22, inny lubi spać do południa, jeszcze inny lubi zwiedzać miasta. Ja sobie tego nie wyobrażam, żeby jechać tak nie znając kogoś. Być może trafiłoby się tak, że znalazłbym jakiegoś kompana i kumpla i zostalibyśmy kumplami na całe życie. To też jest fajne, być może by tak było. Ale ja sobie nie wyobrażam tak, żebym sobie gdzieś z kimś obcym nagle wsiadł i pojechał na kilka dni na wyjazd. Nie ma opcji. Znaczy wiadomo, no jakbym się nie dogadywali, to byśmy się pewnie w pierwszy dzień rozstali i każdy by sobie pojechał w inną stronę. Ale jestem czasami zdziwiony, że tyle jest takich zapytań na internecie, na różnych forach, czy jedzie ktoś ze mną, czy mogę się do kogoś dołączyć. Albo jadą w 3 osoby, na przykład 3 kumpli i komuś tam jednej osoby zabrakło i szukają kogoś obcego całkowicie. No nie wiem. Ja jeżdżę na przykład takim Tigerem i ktoś mi nagle przyjeżdża 125 chopperem i co, ja mam 12 dni z nim jeździć, na przykład jechać do Turcji? No nie wyobrażam sobie tego, nie wyobrażam. Wiadomo, ja tego nie neguję, nie? Broń Boże, to nie o to chodzi, ja mówię tylko o sobie, jak ja o tym myślę. No, ja jak jadę, to tylko z grupą, którą znam, z chłopaków, których znam. Maksymalnie 4 motocykle uważam jest najlepiej. 5 to już jest tak, wiecie o to chodzi, że na przykład wjeżdżacie w miasto i zaraz się ktoś zgubi, trzeba na kogoś czekać. Także uważam, że tak z doświadczenia wiem, że maksymalnie 4 motocykle. To jest w miarę fajnie. Ktoś tam mi jeszcze a propos tego napisał w komentarzu, że jak wy dojechaliście na 5 motocykli gdzieś tam, my jedziemy na 3 motocykle i po 2 dniach już się już są wszyscy pokłóceni i każdy jedzie osobno. Także tak jak mówię, no trzeba to akceptować. I wracając do tego podróżowania w grupie, uważam też z doświadczenia, że powinien być jeden podczas takiego wyjazdu, który tak to powiedzmy trzyma w kupie i trochę organizuje. U nas przeważnie jestem ja to bardzo lubię robić trasy, lubię to organizować, lubię w ogóle takie rzeczy robić, nie wiem czemu, ale kosztuje mnie to bardzo dużo stresu, bo jestem takim człowiekiem, że strasznie chcę, żeby wszystko było na tip-top, żeby wszyscy byli zadowoleni. To nie zawsze się udaje, więc kosztuje mnie to dużo stresu i to jest właśnie następny minus jazdy w grupie, w moim przypadku, bo sam jak jadę, to jak sobie coś zepsuję, to sobie zepsuję sobie, a nie innym. Ale uważam, że podczas takiego wyjazdu grupowego powinna być jedna osoba, która to trochę trzyma wszystko w ryzach. Powinien nawigować jeden, moim zdaniem. My tak jechaliśmy teraz na Sardynii i Korsyce. Trasy robiłem ja, ale wrzucałem chłopakom, oni mieli też te trasy. To było fajne akurat, bo na przykład jak gdzieś zgubiliśmy się w mieście, to chłopaki mieli tą na nawigacji na Kalimoto, mieli tą trasę, także wiedzieli gdzie jechać, także to jest fajne. Ale na przykład wrzucając na Google Maps jechaliśmy do jakiegoś miejsca i czasem tak, że jedna mapa pokazuje, żeby skręcić w prawo, druga w lewo, trzecia prosto, bo wiecie, jak mapy tam sobie szukają, są gdzieś objazdy, korki i wtedy robił się chaos i mówię, panowie, koniec. Jeden prowadzi, mówię, gdzie jedziemy i wtedy już jechaliśmy tylko tak jakby za jednym, nie? Uważam, że to jest dobre, że to jest fajne. Wiadomo, że to nie jest tak, że mówiłem, że jedziemy tu, zatrzymujemy się tu, jemy tu, kupujemy, to nie ma opcji, tak, nie? Zawsze przez interkomy rozmawialiśmy, że panowie, to co, jedziemy jeszcze 2 godziny, zatrzymujemy się, ile macie paliwa, to może jeszcze tu. Dogadywaliśmy się między sobą, no nie? Tak samo jak ktoś chciał się zatrzymać na chwilę, zrobić fotkę, nie ma problemu, zatrzymujemy się. Szukaliśmy sobie noclegów, no to każdy patrzył tam w telefon, mówi to może ten nocleg, może tu pojedziemy, może tam. Także to nie chodzi mi o to, że jeden decyduje o wszystkim, bo to byłoby totalnie bez sensu. Ale uważam, że jedna osoba powinna być, która to powinna trzymać wszystko tak jakby w ryzach. Wtedy jest dużo lepiej,
mniej problemów, moim zdaniem. I co jest jeszcze fajne, moim zdaniem fenomenalne, interkomy i połączenie z wszystkimi. Bardzo się to przydaje podczas jazdy, naprawdę, to jest świetna sprawa. Jeżeli masz już dość gościa słuchać i nie chcesz go już słuchać, czy w ogóle chcesz się odłączyć na chwilę, wyłączyć, jechać sam, wyłączasz sobie interkom i jedziesz. Jaki problem? Nie ma problemu, ale jedziemy, informujemy się, panowie, dziura na drodze, panowie, samochód jedzie z przeciwka, zatrzymujemy się, tu uwaga, zwalniam, nie wiem, roboty drogowe, zatrzymujemy się, to jest fenomenalne, nie wiem, pusta droga, droga zajęta, jedzie sam kamper z przodu, czy jedzie kamper z góry, ostry zakręt w prawo. Te interkomy bardzo pomagają i jest wtedy dużo bezpieczniej podczas jazdy. Także to mi się podoba bardzo. Tylko tak jak mówię, no, podczas takiego wyjazdu w grupie rozmawiamy cały czas, ta moja głowa jest, jakby to powiedzieć, myślimy o jeździe, jestem w grupie tak jakby z chłopakami. Jak jadę sam, ja się wyłączam totalnie. Tak jak mówiłem, nawet sobie radia nie włączam. Jadę sobie sam, resetuję głowę, odpoczywam wtedy bardzo odpoczywam. Jadąc w grupie jest to trochę inaczej. Tym bardziej, że ja się trochę stresuję, może nie stresuję, ale wiecie, tak myślę, żeby było wszystko ok, czy będą wszyscy zadowoleni. Chciałbym, żeby nie było jakichś ekscesów czy coś. Taki mam charakter chory trochę, ale już tak mam. Także lubię obie formy, ale... Ktoś mi tu chodzi po lesie? Lubię obie formy podróży, ale zdecydowanie bardziej lubię sobie pojechać sam. Dajcie w ogóle znać, jak Wy do tego podchodzicie. Czy lubicie też samotne podróże, czy lubicie w grupie jechać. Bo są jeszcze podróże, których ja na przykład nie wyobrażam sobie pojechać. Jedziecie z jakąś grupą zorganizowaną, płacicie po prostu kasę, wsiadacie w samolot, lecicie na miejsce, są tam motocykle, nie wiem czy Wasze, czy już wynajęte i jeździcie sobie, ktoś tam Was prowadzi, zatrzymujecie się w tych samych miejscach, te same punkty. Rozumiem, że ktoś może lubi, tak? Nie chce się stresować, denerwować, szukać hoteli. Ja to rozumiem, no bo są takie osoby, które to lubią, no nie? Wsiąść, nie interesować się kompletnie niczym, jechać, gdzie mnie tam powiedzą, tu się zatrzymujemy. Też fajnie, ale ja osobiście na pewno bym się nie wybrał. Znaczy nie wiem, czy na pewno, może kiedyś się wybiorę na jakąś taką wyprawę, nie wiem. Ale dziś sobie tego nie wyobrażam. Ja lubię mieć wszystko pod swoją kontrolą, ja lubię sobie wszystko sam zaplanować, lubię sobie decydować sam. Tam trzeba jechać, podejrzewam, w grupie, no to jeden jedzie pomału, drugi jedzie szybko, trzeci ma mały zbiornik na przykład, trzeba się co chwilę zatrzymywać, żeby tankować. Dlatego mi to nie pasuje. My jedziemy mniej więcej podobnymi motocyklami, mamy mniej więcej tyle samo paliwa, zatrzymujemy się mniej więcej w tym samym czasie, jeździmy w podobnym stylu. Znaczy to mi bardziej odpowiada. No po prostu chodzi mi o to, że grupa powinna być zgrana mniej więcej na tym samym poziomie i mniej więcej takimi samymi motocyklami. Wtedy cała podróż jest fajna. Wtedy cała podróż jest, wiecie, nie ma dużo stresów. Jakoś jest wtedy dużo lepiej. No mi to bardziej odpowiada. Nie wyobrażam sobie też, jakbym miał na przykład wziąć grupę i obcych ludzi i zorganizować im taki wyjazd. Nie wiem, czy dałbym radę, czy bym wytrzymał to, jeżeli chodzi o nerwy i o stres. Wolę jechać z chłopakami, których znam. Piszą do mnie różne osoby, żeby chcieli dołączyć do naszej grupy i gdzieś jeździć. Powiem Wam szczerze, że od razu mówię z góry, że raczej nie. Nie raczej, tylko na pewno nie, ponieważ tak jak mówię, my chcemy jechać maksymalnie na 4 motocykle. No, w tym roku się zdarzyło na 5, ale uważam, że 4 to jest maks. I jeździmy mniej więcej z tymi samymi ludźmi, to są moi kumple, których znam od lat. Wiem, co się spodziewać, wiem, jakie każdy z nas ma wady, zalety i ogólnie jest spoko, także w tej grupie czujemy się dobrze. Są jakieś różne ekscesy na trasie, wiadomo, że jest. Czasami się ktoś denerwuje, no ale to trzeba zaakceptować, ale ogólnie tak biorąc wszystko ogólnie do kupy razem, to fajną mamy grupę i fajnie się jeździ. No dobra, chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Napiszcie w komentarzu, co Wy o tym sądzicie, jak Wy do tego podchodzicie i chciałbym również posłuchać tych osób, które właśnie się dołączają do innych osób całkowicie obcych, czy mieliście jakieś ekscesy, które Wam się później, z których byliście niezadowoleni i byliście wkurzeni, że dołączyliście do kogoś, bo podejrzewam, że takie sytuacje były, ale być może spotkaliście kogoś, z którym właśnie latacie już przez lata, poznaliście się, jesteście kumplami, to jest też fajne, także to pod tym względem
Pod tym względem być może jest to ciekawa perspektywa, że może bym poznał kogoś, kto na przykład jeździ tak samo jak ja, podobnym motocyklem. A propos, jak ktoś jeździ tutaj w Wiedeń i okolice, podobnym motocyklem jak mój i lubi sobie zjechać z asfaltu, to dajcie znać. Chętnie bym poleciał z kimś na przykład na TED na Węgry, bo tu z moich kumpli to raczej, ci kumple, z którymi ja jeżdżę, to raczej nie mają ochoty na taką jazdę lub mają motocykle do tego nieprzystosowane. Także jak ktoś jeździ tego typu motocyklem i zjeżdża z asfaltu, ja nie mówię o ciężkim offroadzie, bo ja nie jeżdżę po ciężkim offroadzie, nie mam takich umiejętności. Ale na przykład na TED, na Węgry, no to piszcie. Chętnie bym się kiedyś z kimś wybrał, może się jakoś dopasujemy. No dobra, koniec, bo to już trochę za długo trwa, miał być krótki film na ten temat, także zapraszam na mój kanał, tam mam również filmy, o których opowiadam, jak się pakuje na motocykle. Chcę jeszcze nagrać film, jak planuję w ogóle taki wyjazd, jak planuję trasy. Jest film ogólnie o Kalimoto, o nawigacji, na której właśnie planuję trasy, także możecie to sobie tam zobaczyć. No w ogóle zapraszam na moje social media i na mojego bloga, tam jest wiele informacji. Staram się w każdym filmie dodawać linki, trasy GPX-y. Uważam, że te filmy z podróży to jest raz, że to jest moja pamiątka, to jest pierwsze primo. To jest nasza pamiątka. Mogę sobie tam za jakiś czas na ten film zobaczyć, przypomnieć jak to było z kumplami. To jest najważniejsze. Ale dodając taki film, uważam, że powinienem, może nie powinienem, ale chcę dodawać właśnie miejscówki, drogi, trasy GPX-y, bo ja sam jak oglądam takie filmy, to zatrzymuję sobie zawsze film, jak ktoś mówi o jakimś miejscu, że jest fajne, zatrzymuję sobie taki film, zapisuję sobie w Google Maps to miejsce i inspiruję się tym. I później jak ja jadę w tamte regiony, to właśnie wtedy mam pozapisywane miejsca i to głównie dowiaduję się od innych ludzi, którzy jeżdżą w tamte miejsca. Także uważam, że to jest w porządku, że tak się powinno robić. Może nie, że się powinno, ale ja tak chcę robić. Żebyście Wy też mieli właśnie więcej informacji na ten temat, wybierając się na taką wyprawę. I ogólnie wszystkich pozdrawiam motocyklistów. Do zobaczenia się gdzieś na trasie. Na razie, cześć. Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?